10 najbardziej szokujących sekretów nazistów. Miejsce 10. Zamek Wewelsburg. To zamek położony w Niemczech, który był wykorzystywany przez SS jako ośrodek ideologiczny i centrum symboliki nazistowskiej. W 1934 roku od miasta wynajęło go SS za symboliczną markę rocznie, a dokładniej za 100 marek na 100 lat. Szef SS Himmler musiał wówczas wierzyć w długą chwałę Rzeszy. Heinrich Himmler przekształcił Wewelsburg w mistyczną siedzibę, która miała stać się duchowym sercem III Rzeszy. Budowla została zmodernizowana i rozbudowana przez więźniów obozów koncentracyjnych, z których wielu zginęło podczas prac. Wewelsburg miał służyć jako miejsce spotkań najwyższych rangą oficerów SS, zwanych rycerzami Czarnego Zakonu. Centralnym punktem zamku była sala Obergruppenführera z marmurową mozaiką Czarnego Słońca, która do dziś budzi zainteresowanie badaczy okultyzmu. Zamek otaczały liczne symbole ezoteryczne, a jego architektura nawiązywała do średniowiecznych zamków rycerskich i mitologii germańskiej. Himmler wierzył, że Wewelsburg jest kluczem do przebudzenia mistycznej mocy, która pomoże Niemcom osiągnąć dominację nad światem. Po klęsce III Rzeszy Himmler wydał rozkaz zniszczenia zamku, ale udało się ocalić jego większą część. Obecnie w Wewelsburgu znajduje się muzeum, które dokumentuje zarówno historię zamku, jak i jego mroczne związki z nazistami. Przeszłość zamku Wewelsburg czyni go jednym z najbardziej tajemniczych miejsc w Niemczech. Miejsce 9. Lebensborn. Lebensborn był programem założonym przez Heinricha Himmlera w 1935 roku, mającym na celu wspieranie wzrostu populacji czystej aryjskiej rasy. Organizacja miała zachęcać niemieckie kobiety o idealnych cechach rasowych do rodzenia dzieci, które miały być wychowywane jako przyszli obywatele III Rzeszy. Lebensborn oferował samotnym matkom wsparcie, w tym pomoc medyczną i finansową, aby ułatwić im urodzenie i wychowanie dzieci. W ramach programu powstały specjalne domy macierzyńskie, gdzie kobiety mogły rodzić i wychowywać dzieci w tajemnicy, unikając społecznego ostracyzmu. Lebensborn działał również poza Niemcami, szczególnie w okupowanych krajach, takich jak Norwegia, gdzie promowano związki między niemieckimi żołnierzami a miejscowymi kobietami. Program był zaangażowany także w porywanie dzieci z okupowanych terenów, które uznawano za aryjsko wyglądające, a następnie germanizowano i oddawano do adopcji niemieckim rodzinom. Himmler postrzegał Lebensborn jako sposób na przyspieszenie rozwoju rasy panów i zapewnienie biologicznego fundamentu dla przyszłego imperium niemieckiego. Dzieci Lebensbornu były często wychowywane w duchu nazistowskiej ideologii i uczono je lojalności wobec państwa. Po wojnie wiele dzieci i matek związanych z Lebensbornem spotkało się z ostracyzmem społecznym i piętnem, szczególnie w krajach takich jak Norwegia. Miejsce 8. Złoto III Rzeszy. Złoto III Rzeszy jest jednym z największych tajemniczych skarbów z okresu II wojny światowej, którego lokalizacja i losy są nadal przedmiotem spekulacji i badań. Po upadku III Rzeszy w 1945 roku naziści zostawili za sobą ogromne ilości złota, które zostały zrabowane z banków centralnych państw okupowanych oraz od ofiar Holokaustu. Niektóre z tych zasobów zostały przechowane w bankach Szwajcarii, ale po wojnie zaczęły krążyć plotki, że część złota mogła zostać ukryta przez nazistów w tajnych miejscach. Jedna z teorii mówi, że złoto III Rzeszy mogło zostać ukryte w kopalniach w Polsce, a najczęściej wymienianym miejscem jest Złoty Pociąg. Legenda o wagonach pełnych skarbów, które zniknęły w 1945 roku. W 1947 roku, po wojnie, Szwajcaria stała się głównym miejscem przechowywania złota zagrabionego przez III Rzeszę, co wzbudziło podejrzenia o współpracę banków szwajcarskich z nazistowskimi władzami. Inna teoria sugeruje, że naziści przetransportowali część złota na Antarktydę, gdzie mogli zbudować tajne bazy, a skarby miały być przechowywane w jednym z podziemnych kompleksów.
Istnieją również spekulacje, że niektóre z tych skarbów mogły trafić do Ameryki Południowej, gdzie po wojnie wielu nazistów znalazło azyl, a złoto miało zostać użyte do finansowania nowych struktur w regionie. Po wojnie międzynarodowe dochodzenia starały się ustalić, co się stało z zaginionymi zasobami, ale wiele skarbów pozostaje nieodnalezionych, a ślady prowadzą do różnych tajemniczych miejsc. Miejsce 7. Ahnenerbe. Ahnenerbe była niemiecką organizacją założoną w 1935 roku przez Heinricha Himmlera, której celem było badanie rasy, historii i kultury w kontekście nazistowskiej ideologii. Organizacja prowadziła badania w wielu dziedzinach, w tym antropologii, archeologii, etnologii, medycynie oraz okultyzmie, próbując łączyć naukę z mistycyzmem. Jej celem było także znalezienie artefaktów, takich jak Święty Graal czy Włócznia Przeznaczenia, które miały rzekomo zapewnić nadprzyrodzoną moc. Ahnenerbe przeprowadzało także kontrowersyjne badania na ludziach, w tym eksperymenty na więźniach obozów koncentracyjnych, co stało się jednym z najbardziej nieetycznych aspektów działalności tej organizacji. Członkowie Ahnenerbe organizowali wyprawy do różnych części świata, w tym na Antarktydę, gdzie poszukiwali dowodów na istnienie starożytnych cywilizacji, które mogłyby potwierdzić teorię o aryjskim dziedzictwie. Ahnenerbe było również zaangażowane w badania nad okultyzmem. Niektóre źródła wskazują, że organizacja interesowała się tajemniczymi technologiami, takimi jak Vril i czarne słońce, które miały rzekomo dawać dostęp do niezwykłych źródeł energii. Heinrich Himmler, szef SS, miał silne powiązania z Ahnenerbe i traktował organizację jako narzędzie do realizacji swoich ideologicznych celów, w tym wykorzystywania pseudonaukowych badań do propagowania nazistowskich wartości. Ahnenerbe stało się kluczowe w tworzeniu i wspieraniu mitów o rzekomej wyższości rasy aryjskiej, wpływając na programy wychowawcze, edukacyjne i militarne III Rzeszy. Po wojnie wielu członków Ahnenerbe stanęło przed sądami za zbrodnie wojenne, a organizacja została rozwiązana. Miejsce 6. Vril i czarne słońce. Vril to tajemnicza siła, która według niektórych teorii spiskowych miała być odkryta przez niemieckich okultystów i naukowców w okresie III Rzeszy, stanowiąc źródło niezwykłej energii. Pojęcie Vril wywodzi się z książki The Coming Race autorstwa Edwarda Bulwera-Lyttona z 1871 roku, która opowiadała o tajemniczej podziemnej cywilizacji wykorzystującej Vril jako źródło energii. Vril rzekomo miało być energią, która mogła umożliwić napędzanie zaawansowanej technologii, w tym latających spotków, i stanowić podstawę nazistowskich badań nad tajemniczymi broniami. Niektórzy badacze łączą Vril z teoriami o pozaziemskich cywilizacjach, które rzekomo przekazały Niemcom wiedzę o tej energii, a jej zastosowanie miało umożliwić dominację nad światem. W latach 30. XX wieku niektórzy niemieccy okultyści i pseudonaukowcy, w tym członkowie organizacji takich jak Ahnenerbe, mieli badać Vril i próbować wykorzystać go w wojskowych celach. Czarne słońce Schwarze Sonne to symbol, który ma rzekomo związki z okultystycznymi badaniami III Rzeszy i jest często utożsamiany z siłą Vril. Czarne słońce jest przedstawiane jako mistyczny znak, który miał reprezentować wschodzący nieograniczony potencjał energii, łączony z teoriami o nadludzkich mocach. Istnieją teorie, które twierdzą, że czarne słońce było częścią nazistowskich badań nad tajemniczymi technologiami, takimi jak latające spotki, i stanowiło symbol nowej ery technologii. Współczesne badania sugerują, że czarne słońce to przede wszystkim okultystyczny symbol, który był używany przez nazistów w celach propagandowych, ale nie ma dowodów na to, że miało jakiekolwiek rzeczywiste powiązanie z rzeczywistą technologią. Zarówno Vril, jak i czarne słońce stały się popularnymi teoriami o tajnych nazistowskich eksperymentach, które miały zmienić bieg historii. Miejsce 5. Projekt Riese.
Projekt Riese to tajemniczy i kontrowersyjny niemiecki projekt budowlany, który miał miejsce podczas II wojny światowej w Górach Sowich w Sudetach w Polsce. Projekt rozpoczął się w 1943 roku i obejmował budowę podziemnych kompleksów, które miały pełnić funkcje wojskowe, przemysłowe oraz obronne, a także służyć jako schrony przed nalotami alianckimi. Prace nad budową były realizowane przez więźniów obozów koncentracyjnych, którzy pracowali w nieludzkich warunkach, a ich liczba była znaczna w porównaniu do innych projektów wojskowych w tamtym czasie. W ramach projektu Riese powstały gigantyczne kompleksy tuneli i schronów wykutych w skałach, z których wiele pozostało nieukończonych, ponieważ projekt został przerwany po zakończeniu wojny. Jednym z najbardziej znanych i najbardziej tajemniczych miejsc związanych z tym projektem jest Zamek Książ, który miał zostać przekształcony w kwaterę główną Hitlera. Istnieją liczne spekulacje i teorie spiskowe, które sugerują, że projekt Riese mógł mieć związek z tajnymi badaniami nad nowymi technologiami, takimi jak broń masowego rażenia czy latające spotki. Mimo że wielu historyków i badaczy uważa, że projekt był realizowany głównie w celu ochrony niemieckich zasobów wojskowych, niektórzy sugerują, że mógł mieć także powiązania z okultystycznymi i pseudonaukowymi badaniami III Rzeszy. Z powodu tajemniczego charakteru projektu, niektóre z jego aspektów pozostały niewyjaśnione, a nieukończone obiekty mogą nadal skrywać wiele sekretów. Miejsce czwarte: Nowa Szwabia. Nowa Szwabia to nazwa nadana części Antarktydy przez niemiecką ekspedycję badawczą, zorganizowaną w 1938 roku przez III Rzeszę. Ekspedycja miała na celu zbadanie i zabezpieczenie terenów na Antarktydzie dla Niemiec, które chciały uzyskać dostęp do zasobów naturalnych oraz zwiększyć swoje wpływy w regionie. Niemcy wysłali statek Schwabenland, wyposażony w samoloty, które dokonały szczegółowego kartograficznego mapowania dużych obszarów Antarktydy. Podczas misji oznaczono niemieckie roszczenia do Antarktydy, zrzucając flagi ze swastyką na zajęte tereny. Teorie spiskowe twierdzą, że Nowa Szwabia stała się miejscem tajnej nazistowskiej bazy, w której kontynuowano badania nad zaawansowaną technologią, w tym latającymi spotkami. Niektórzy spekulują, że naziści mogli prowadzić eksperymenty z energią odnalezioną w lodach Antarktydy lub poszukiwali wejść do mitycznej podziemnej krainy Agarty. Po wojnie pojawiły się plotki, że wysokiej rangi naziści, w tym Hitler, uciekli do Nowej Szwabii, gdzie mieli kontynuować swoją działalność w ukryciu. Operacja High Jump, przeprowadzona przez USA zaraz po wojnie, jest często łączona z teoriami, że Amerykanie próbowali zlokalizować i zlikwidować nazistowską bazę w Nowej Szwabii. W operacji uczestniczyło ponad 4700 ludzi, 13 jednostek morskich, w tym lotniskowiec USS Pine Island oraz samoloty, co czyniło ją jedną z największych ekspedycji polarnych w historii. Tajemnicze zakończenie operacji po zaledwie kilku miesiącach wzbudziło spekulacje, że była tajnym działaniem mającym na celu przejęcie nazistowskich wynalazków i zaawansowanych technologii, w tym latających spotków. Miejsce trzecie: eksperymenty medyczne i pseudonauka. Pod rządami III Rzeszy pseudonauka stała się fundamentem dla wielu eksperymentów, w których badano i testowano teorie o wyższości rasowej, a także tworzono naukowe podstawy dla zbrodniczych polityk rasowych. Eugenika, czyli pseudonauka o doskonaleniu rasy ludzkiej, była szeroko promowana przez reżim hitlerowski i stanowiła podstawę do wielu eksperymentów medycznych mających na celu poprawę genotypu populacji niemieckiej, w tym przymusową sterylizację ludzi uznanych za niepełnowartościowych. Jednym z najgłośniejszych pseudonaukowych eksperymentów medycznych były badania nad rasami i dziedziczeniem, w których próbowali udowodnić teorię o wyższości rasy aryjskiej, a eksperymenty te miały na celu również manipulację genotypami ludzi w obozach koncentracyjnych.
Józef Mengele, który przeprowadzał eksperymenty na więźniach obozów, zwłaszcza na dzieciach, wierzył w pseudonaukowe teorie o różnicach rasowych, prowadząc między innymi badania nad bliźniętami, które miały udowodnić teorię o możliwości kontrolowania dziedziczenia cech rasowych. Wiele eksperymentów medycznych było bezpośrednio związanych z pseudonaukowymi ideami, takimi jak próby udowodnienia istnienia mitycznych zdolności rasy aryjskiej, czy testowanie metod eksterminacji, które miały na celu wyeliminowanie niskiej jakości jednostek. Alchemia, okultyzm i inne pseudonaukowe systemy wierzeń były także obecne w nazistowskich badaniach, w tym w poszukiwaniach tajemniczej energii, takich jak Vril, a także w projektach związanych z mistycznymi teoriami o nadludzkiej rasie, co wpływało na eksperymenty medyczne. Naziści przeprowadzali także pseudonaukowe eksperymenty w celu opracowania nowych metod leczenia wojskowych, jak testowanie nieznanych substancji chemicznych, które miały rzekomo poprawić wytrzymałość żołnierzy. Wiele eksperymentów pseudonaukowych dotyczyło również testowania skuteczności różnych trucizn, gazów bojowych oraz nowych broni biologicznych, które były stosowane w obozach koncentracyjnych na więźniach, traktowanych jako materiał badawczy. Po wojnie, podczas procesów norymberskich, wielu niemieckich naukowców i lekarzy związanych z eksperymentami medycznymi i pseudonauką zostało skazanych za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Miejsce drugie UFO. Istnieje wiele teorii spiskowych, które sugerują, że III Rzesza prowadziła badania nad UFO i technologiami związanymi z lotami pozaziemskimi, a niektóre z tych badań miały rzekomo wpłynąć na rozwój tzw. latających spotków. Jednym z bardziej znanych projektów związanych z tajemniczymi pojazdami latającymi był projekt V7, znany również jako Haunebu, który miał być jednym z pierwszych eksperymentów nad dyskowymi statkami powietrznymi. Istnieją sugestie, że III Rzesza eksperymentowała z napędem elektromagnetycznym oraz silnikami antygrawitacyjnymi, które miały umożliwić stworzenie latających obiektów zdolnych do poruszania się z dużymi prędkościami. Istnieją również pogłoski, że niektóre z tych tajnych badań mogły zostać kontynuowane po wojnie, w szczególności w ramach ukrytych niemieckich baz w Ameryce Południowej lub Nowej Szwabii na Antarktydzie. Niektóre teorie sugerują, że nazistowskie badania nad UFO były powiązane z okultystycznymi ideologiami, takimi jak Vril i Thule, które miały na celu nawiązanie kontaktu z istotami pozaziemskimi lub uzyskanie zaawansowanej technologii z innych światów. Po wojnie w ramach operacji Paperclip niektórzy niemieccy naukowcy i inżynierowie zostali przeniesieni do Stanów Zjednoczonych, gdzie ich prace nad technologią rakietową oraz innymi tajnymi projektami mogły być kontynuowane w kontekście badań nad UFO. Wiele osób uważa, że tajne projekty niemieckie mogły rzeczywiście doprowadzić do powstania nowoczesnych latających dysków, a niektóre relacje z czasów zimnej wojny wskazują na obecność dziwnych pojazdów powietrznych, które nie pasowały do żadnej znanej technologii. Istnieją również teorie, które sugerują, że niektóre z rzekomych spotkań z UFO, szczególnie te z lat 40. i 50. XX wieku, mogły mieć swoje korzenie w eksperymentach prowadzonych przez niemieckich naukowców, którzy kontynuowali swoje badania po wojnie. Choć wiele z tych teorii nie ma potwierdzenia w faktach, fascynacja zjawiskiem UFO i tajemnicami związanymi z niemieckimi badaniami nad latającymi spotkami wciąż trwa, stanowiąc część popularnych spekulacji na temat nieznanych technologii z okresu II wojny światowej. Miejsce pierwsze. Ucieczka Hitlera. Oficjalna wersja mówi, że Adolf Hitler popełnił samobójstwo 30 kwietnia 1945 roku w swoim berlińskim bunkrze, jednak teorie spiskowe sugerują, że mógł uciec. Jedna z najpopularniejszych teorii zakłada, że Hitler wraz z Ewą Braun uciekł ubotem do Argentyny, gdzie miał żyć w ukryciu przez wiele lat,
U-Boot U-530 był niemieckim okrętem podwodnym, który wzbudził kontrowersje po wojnie, gdy nieoczekiwanie pojawił się w Argentynie 10 lipca 1945 roku. Pojawienie się tego okrętu w Argentynie 2 miesiące po kapitulacji Niemiec wywołało spekulacje, że mógł być używany do przewiezienia Hitlera i innych nazistowskich liderów do Ameryki Południowej. Według niektórych teorii U-530 miał transportować tajne dokumenty, kosztowności lub nawet relikwie, takie jak Święty Graal do bezpiecznego miejsca. Zwolennicy teorii spiskowych sugerują, że okręt mógł przewieźć Hitlera dalej do tajnej bazy na Antarktydzie. Argentyńskie władze przesłuchały załogę U-Boota, ale ich relacje były niespójne, co tylko zwiększyło podejrzenia. Kapitan okrętu nigdy nie podał szczegółowego wyjaśnienia powodów tak późnego pojawienia się okrętu, co podsyciło domysły o tajnej misji. Niektórzy badacze wskazują, że U-530 mógł być jednym z kilku U-Bootów, które transportowały nazistowskich oficjeli i ich bogactwa do Ameryki Południowej. Chociaż większość historyków uważa te teorie za nieprawdopodobne, tajemnicze pojawienie się tego okrętu w Argentynie nadal pozostaje fascynującym elementem powojennych spekulacji. O którym sekrecie nazistów jeszcze nie słyszałeś? Napisz w komentarzu. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.